Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Jak wiecie z tytułu filmu, dzisiaj opowiem Wam o planowaniu prac ogrodowych w styczniu, ale nie będzie to taki zwykły odcinek, bo dodam również odrobinę magii, a konkretnie opowiem również o księżycowym kalendarzu ogrodnika i o tym, jaki wpływ ma księżyc na nasz ogród w styczniu. Brzmi ciekawie? Mam nadzieję. Także przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Styczeń to czas noworocznych postanowień i nowych wyzwań. I z pewnością każdy z Was ma jakieś noworoczne postanowienia, a dzisiaj chciałabym Was zachęcić do nowego spojrzenia na ogród, a konkretnie do planowania prac ogrodowych zgodnie z rytmem przyrody, bowiem właśnie tak planowali wszelkie prace nasi pradziadkowie. Na przykład zioła były zbierane w oparciu o fazy księżyca, bo rdzenni zielarze wiedzieli dokładnie, kiedy zioła mają najwięcej wartościowych składników. Księżyc bowiem ma bardzo duże oddziaływanie na nasze pole grawitacyjne oraz na przepływ wody w morzach, oceanach, a także w naszych roślinach. I dzisiaj opowiem Wam, o czym warto pamiętać w styczniu w oparciu o kalendarz księżycowy. Czy w styczniu można już wysiewać kwiaty? A jeżeli tak, to jakie i kiedy najlepiej? A czy każda czynność powinna być dostrojona do fazy księżyca? Oczywiście, że nie każda i o nich również dzisiaj Wam opowiem. Zanim jednak przejdę do szczegółów, zapraszam do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz triki ogrodowe, które z pewnością Wam się przydadzą. Zapewne część z Was teraz myśli: chwila, ale po co mam pracować zgodnie z rytmem księżyca, skoro nigdy tak nie pracowałam, a mam świetne wyniki? Może i tak, ale zawsze może być lepiej, prawda? Oczywiście w styczniu nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo tych prac ogrodowych jest dosyć mało. Za to wiosną efekty mogą się już znacznie bardziej różnić. Na przykład w odpowiednich fazach księżyca owoce są bardziej soczyste, bo soki w roślinie idą po prostu wyżej. W innych fazach dużo lepiej wschodzą rośliny, czy dużo skuteczniej usuwamy chwasty. Ogólnie rzecz ujmując, kiedy księżyca ubywa, intensywniej rośnie część podziemna rośliny, a kiedy księżyca przybywa, jego przyciąganie jest większe, zatem soki wędrują ku górze i znacznie intensywniej rośnie część nadziemna. Poza tym w czasie swojej wędrówki księżyc wchodzi w różne znaki zodiaku i w tym czasie korzystnie wpływa na inne grupy roślin. Prawda, że interesujące? Fazy księżyca również wskazują, kiedy najlepiej zbierać owoce czy warzywa. W styczniu jednak nie zbieramy ani warzyw, ani owoców, ani nawet nie ścinamy kwiatów. Za to w tym miesiącu zaczynamy pierwsze wysiewy. Co i kiedy najlepiej wysiewać w styczniu, a w jakie dni najlepiej tego unikać? Już Wam mówię. Od 1 do 7 stycznia tego roku księżyc jest w pierwszej kwadrze, która jest pomiędzy nowiem a połówką księżyca. I jest to czas, kiedy księżyca jest jeszcze mało, zatem jego przyciąganie jest niewielkie, ale rosnące. I ten czas nazywany jest kwadrą liścia. W pierwszych kwadrach, czyli kwadrach liściowych, siejemy rośliny liściaste, na przykład sałatę,
ale szczerze mówiąc uważam, że w tych dniach stycznia mamy jeszcze zbyt mało światła i odradzałabym sianie jakichkolwiek roślin już teraz. W tym czasie za to proponuję wysiewanie kiełków do sałatek czy na kanapki. Moje ulubione to kiełki rzodkiewki, a jakie wy lubicie? Pierwsza kwadra to również bardzo dobry czas na podlewanie roślin domowych. U mnie teraz kwitną storczyki, które raz w tygodniu stawiam do naczynia z odstaną wodą, do której dolewam przestudzoną kawę. W czasie kwitnienia storczyków metodę tą stosuję raz w tygodniu. Więcej o storczykach opowiadałam w jednym z pierwszych moich filmów na kanale. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. 7 stycznia księżyc oświetlony jest dokładnie w połowie i od teraz aż do 13 stycznia mamy drugą kwadrę, którą nazywamy kwadrą owocu. Księżyca nadal przybywa i jego siła przyciągania z dnia na dzień jest coraz większa, zatem soki roślin kierują się ku górze. Druga kwadra księżyca to najlepszy czas na wysiewy, zwłaszcza 2 dni przed pełnią, czyli od 11 stycznia do 13 stycznia. Co prawda, jeśli chodzi o wysiewy w styczniu, to raczej bez szaleństw, bo w ciągu dnia jest jeszcze zbyt mało światła. Jednak jeżeli bardzo chcecie już wysiewać, to konieczna będzie specjalna lampa do naświetlania. Jeżeli nie macie lamp, to z wysiewami najlepiej poczekać do kolejnej, drugiej kwadry, gdyż teraz rośliny mogłyby być nienaturalnie powyciągane i osłabione. Jeżeli macie specjalne lampy, to można wysiewać już rośliny kwitnące, które potrzebują około 4-5 miesięcy do pojawienia się pierwszego kwiatka. I jednocześnie są to rośliny, które nie zimują w naszym kraju, czyli teoretycznie jednoroczne. W praktyce jednak bywa różnie, bo czasami je zimujemy. Do tych roślin należą lobelia, werbena ogrodowa, petunie, pelargonie, szałwie błyszczące, żeniszek meksykański i begonie. Wiem, że wprawni ogrodnicy wysiewają w styczniu również eustomę, która także potrzebuje długiego czasu od kiełkowania do pierwszego kwiatka. Osoby, które nie posiadają specjalistycznych lamp, też mogą mieć trochę frajdy, bo ten czas to idealny moment na zakładanie wiosennych ogródków parapetowych. I mam tu na myśli sadzenie cebuli na szczypior. Lubicie szczypiorek? Ja chętnie dodaję go do twarożku farmerskiego i do jajecznicy. A wy? 13 stycznia mamy pełnię księżyca i od tego dnia aż do 21 stycznia księżyca zaczyna ubywać, czyli soki idą w korzenie. Dlatego też ten czas nazywany jest kwadrą korzenia. Jest to czas od pełnego księżyca do widocznej połówki srebrnego globu. Ta kwadra jest dobrym czasem na wysiewanie roślin, których plony są poniżej gruntu, na przykład rzodkiewki. Ale szczerze mówiąc, myślę, że lepiej poczekać z tym do lutego i marca. Od 21 do 29 stycznia mamy 4. kwadrę, nazywaną kwadrą uprawy. W tym czasie księżyca bardzo ubywa, aż 29 stycznia mamy nów, czyli księżyc widoczny jest najsłabiej. W 4. kwadrze odradzane są wszelkie siewy czy nasadzenia. W tym czasie koncentrujemy się na podłożu, czyli podlewamy i nawozimy rośliny domowe, przecieramy ściereczką ich liście i sprawdzamy, w jakiej są kondycji. Od 29 stycznia zaczyna księżyca ponownie przybywać i do 31 stycznia ponownie mamy pierwszą kwadrę, nazywaną kwadrą liścia. W tym czasie przyciąganie księżyca jest jeszcze niewielkie i warto skupić się na usuwaniu chorych i uszkodzonych krzewów czy drzew. Poza tym w styczniu jest jeszcze sporo czynności, które nie są zależne od fazy księżyca i to o nich właśnie teraz Wam opowiem. W tym miesiącu sprawdzamy stan przechowywanych cebulek,
karp dali bądź innych roślin, które wykopaliśmy jesienią i przechowujemy do wiosny. 2 dni temu jeszcze śniegu nie było i wówczas sprawdzałam moje dalie, które trzymam w pojemniku z piaskiem. Przechowuję je w garażu i zauważyłam, że górna część piasku bardzo wyschła. Stąd lekko je podlałam, bowiem nie chciałabym dopuścić do przesuszenia karp, a z drugiej strony nie chciałabym ich przelać. Karpy dali przechowujemy w temperaturze powyżej zera, a najlepiej w okolicach około 10 stopni. A co jeżeli rośliny, które przenieśliśmy na zimę do pomieszczeń, zaczynają wypuszczać nowe pędy? Otóż musimy przenieść donicę w chłodniejsze miejsce. Przy okazji należy sprawdzić, czy w tym czasie pod doniczką nie przechodzi rura z ciepłą wodą bądź rura od ogrzewania, co dodatkowo może być przyczyną szybszego wysychania podłoża. Sprawdzamy również stan przechowywanych jabłuszek, gruszek czy innych owoców i warzyw i wyrzucamy te, które są w kiepskiej kondycji. Jeżeli u Was w styczniu jest już bardzo zimno, to w tym czasie zabezpieczamy wrażliwsze rośliny przed dużymi mrozami, czyli ubieramy je w otuliny, najlepiej białe, bo odbijają one słońce, i ściółkujemy. U nas jest jeszcze ciepło, więc jak widzicie, moje magnolie nie są okryte. Mają sporo pączków, a każdy z nich zabezpieczony jest takim mini futereczkiem. Wiosną te pluszowe osłonki zaczną pękać i wtedy bardziej będzie trzeba uważać na przymrozki. Magnolie mają bardzo płytki system korzeniowy i na ten moment warto skupić się właśnie na dolnych warstwach i przysypać je dodatkową warstwą kory i igliwia, co pozwoli utrzymać wilgoć podłoża, która jest bardzo ważna w tym momencie. Kiedy przyjdą silniejsze mrozy, wówczas ta ściółka ochroni korzenie również przed mrozem i wtedy ja również będę okrywała nasze magnolie. O zimowej pielęgnacji magnolii mówiłam dokładnie krok po kroku w dedykowanym odcinku na ten temat. Link znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I dokładnie w ten sam sposób postępujemy z rododendronami. Jak widzicie, teraz czują się one wyśmienicie, mają piękne pąki kwiatowe i rozprostowane liście. Kiedy będzie im za sucho, ich liście zwiną się w ruloniki. Przy okazji zachęcam do obejrzenia odcinka, gdzie mówiłam o zimowej pielęgnacji rododendronów. Link oczywiście w prawym górnym rogu i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A co z hortensjami? Otóż okrywamy jedynie hortensje ogrodowe i to dopiero wtedy, kiedy temperatury spadną poniżej minus 10 stopni. Hortensji ogrodowych nie skracamy jesienią ani zimą, ani nawet wiosną, bo mają one uśpione pączki kwiatowe. Akurat ta odmiana kwitnie zarówno na jednorocznych pędach, jak i dwuletnich pędach, ale jest część odmian hortensji ogrodowych, które kwitną tylko i wyłącznie na zeszłorocznych pędach. Jeśli chodzi o pozostałe rośliny kwitnące, to zajrzyjcie do nowych róż. Te sadzone jesienią wymagają kopczykowania i warto sprawdzać je co jakiś czas i upewnić się, że wszystko z nimi w porządku. Te, które tu widzicie, to moje nowe różyczki o nazwie Coral New Dawn. Róż, które rosną u nas dłużej niż rok, nie kopczykuję. Warto zaglądać również do bylin. Ja zaglądam tu do jeżówek. Teraz jest dosyć ciepło, ale jeżeli temperatury będą poniżej minus 15 stopni, wówczas przysypię je grubszą warstwą ziemi lub kory. Jeżeli macie ochotę posłuchać więcej porad o tym, jak przygotować jeżówki do zimy, to zapraszam do dedykowanego odcinka na ten temat. Chyba już wiecie, gdzie znaleźć link, prawda? A poza tym styczeń to idealny czas na planowanie nowych rabat, bo wiadomo, że jesteśmy już głodni kolorów, kwiatów i zapachów. I w tym celu polecam Wam przeglądanie sklepów internetowych z nasionami, karpami, różami z gołym korzeniem i zamawianie swoich ulubionych roślin. O tej porze roku często można upolować wiosenne przedsprzedaże,
z bardzo korzystnymi cenami, dlatego warto. Poza tym na przedsprzedażach jest dużo większa oferta. Ja przyznam, że planuję zamówić lwie paszcze, bo jak widzicie, kwitną nawet w styczniu, są niesamowite. Oczywiście będę zamawiała je u Ewelki z Zakazanego Ogrodu, ponieważ ma przepiękne odmiany, których na pewno nie znajdziecie w popularnych marketach ogrodniczych. Są one naprawdę wyjątkowe. A czy zamówię tylko lwie paszcze? Nie tylko, ale myślę, że o tym opowiem w innym odcinku. Planuję bowiem więcej kolorowych, kwitnących roślin, które posadzę blisko jeżówek. A o czym jeszcze warto pamiętać w styczniu w ogrodzie? Otóż warto sprawdzić kondycję drzew i krzewów owocowych i jeżeli pod ciężarem śniegu bądź po silnych wiatrach zauważycie uszkodzone pędy, to należy je usunąć i miejsce złamania zabezpieczyć specjalną żywicą. Jeżeli temperatury na to pozwolą, pod koniec stycznia możemy zacząć bielenie drzew i krzewów owocowych. W międzyczasie co jakiś czas sprawdzamy osłony i w razie potrzeby je poprawiamy, a w czasie dużych opadów śniegu usuwamy zalegający biały puch z drzew i krzewów. Poza tym pamiętajmy o dokarmianiu ptaszków. Możemy zajrzeć również i skontrolować przechowywane rośliny korzeniowe. Na przykład jeżeli pietruszka zacznie puszczać zielone listki, to proponuję przesadzić ją do doniczki z ziemią i ulokować na parapecie. Taka świeża natka pietruszki na pewno przyda nam się w kuchni. No i sami przyznacie, że uzbierało się trochę tych prac ogrodowych, prawda? A jakie są Wasze ulubione prace ogrodowe w styczniu? Ja przyznam Wam szczerze, że moją ulubioną jest planowanie nowych rabat. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o dzisiejszym odcinku i czy podoba Wam się planowanie prac ogrodowych w zgodzie z rytmami przyrody. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. A jeżeli nadal tu ze mną jesteś, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Na koniec mam oczywiście deser z muzycznym tłem, także zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's
it's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop.